Dobry, nazywam się Hanna Shen i mówię te słowa do Państwa z Tajwanu, skąd dość często oglądam telewizję Idź Pod Prąd. Co dała mi telewizja Idź Pod Prąd? Myślę, że daje nadzieję i pobudza marzenia. Aby to wytłumaczyć, muszę Państwu zabrać trochę czasu i powiedzieć coś o Tajwanie. Przed wiosną 2014 roku wielu Tajwańczyków, widząc politykę ówczesnych władz, politykę miłości wobec komunistycznych Chin, która nie przyniosła korzyści zwykłym Tajwańczykom, a tylko dużemu biznesowi powiązanemu m.in. z partią komunistyczną w Chinach. Widząc taką politykę, wielu Tajwańczyków, w tym także ja, mieszkająca tu na wyspie, zaczęliśmy tracić nadzieję, że przed Tajwanem jest inny los niż wchłonięcie przez komunistyczne Chiny. I wtedy na wiosnę 2014 roku, kiedy miało dojść w parlamencie tajwańskim do przypieczętowania kolejnej umowy gospodarczej z Chinami, tajwańscy studenci rozpoczęli okupację parlamentu. Kilka dni później 500 000 Tajwańczyków wyszło na ulicę Tajpej w geście poparcia dla studentów. Ci młodzi ludzie, którzy właściwie już z desperacji zajęli parlament, rozbudzili nadzieję Tajwańczyków. Pokazali, że to piękne marzenie o wolnym i niepodległym Tajwanie trzeba realizować, a nie się poddawać. Następne wybory na Tajwanie, samorządowe, parlamentarne i prezydenckie, partia promująca zbliżenie z Chinami na wyspie, czyli Kuomintang, przegrała. I proszę pamiętać, zaczęło się właśnie od przywrócenia nadziei, pobudzenia marzenia. Od lat patrząc na polską politykę wobec Chin, polegającą zarówno za rządów PO, jak i PiS, na kolejnych kompromisach zawieranych z komunistycznymi władzami w Pekinie, umowach, które nie przynoszą korzyści przeciętnym Polakom, właściwie straciłam nadzieję, że jest jakieś środowisko w Polsce, które jak ja widzi zagrożenie ze strony komunistycznych Chin, jest gotowe o tym głośno mówić. I wtedy usłyszałam Kowalskiego i Chojeckiego, usłyszałam telewizję Idź Pod Prąd. Nadzieja wróciła, a proszę pamiętać, że właśnie od tej nadziei zaczęła się zmiana na Tajwanie. To dopiero początek, a już coraz więcej osób, słuchając właśnie telewizji Idź Pod Prąd, zaczyna rozumieć, czym naprawdę jest nowy jedwabny szlak, jak represyjny nowy porządek świata chce nam zbudować Pekin. Robicie super robotę, za to Wam dziękuję i tak trzymać. Powodzenia!